Witam Was serdecznie w ostatnim dniu w Porto. Ruszam na południe Portugalii. Tak przypomniało mi się jeszcze kątem tego stadionu FC Porto taka ciekawostka, że rozgrywki piłkarskie trwają w Portugalii od 1934 roku i tylko 2 razy zdarzyło się od początku trwania rozgrywek, że wygrał inny zespół niż Benfica, Sporting i FC Porto. Pierwszy przypadek to był w 1945-46, kto inny wygrał, i 2000-2001. A tak to tylko te 3 drużyny zdominowały Ligę Portugalską. Ale to tak mówię, to w ramach takich ciekawostek, co mi się przypomniało. Ruszam teraz jeszcze do kawiarni, tutaj do Marcosa. Jeżeli mnie jakiś tam mega korek nie zatrzyma, to za chwilę będę u niego w tej kawiarni. Szybka kawa, ciastko i lecę do Aveiro. Tam chwilę się pokręcę i z Aveiro już lecę w stronę Lagos, Sagres i Faro. No i tam następne kilka dni. Do zobaczenia wkrótce. Dojechałem już na miejsce, jestem w okolicach Aveiry. Nie jest to stricte samo centrum miasteczka, ale kawałek dalej, około 10 minut drogi, przy takich lagunie, zatoczce Costa Nowa. I z tyłu za mną mam lagunę Aveira. Tutaj mam to miasteczko z tyłu, a za tym miasteczkiem, za tymi domami jest Ocean Atlantycki, więc takie ciekawe położenie. Idę do kawiarni na kawkę. Wystartuję zaraz z przyczajki dronem i coś tam, jakiś materiał się nagra. Tu z tyłu za tymi budynkami już jest ocean i taka najbardziej popularna plaża Praia da Castanova, która w lato zapełnia się tutaj mieszkańcami Aveiro i mieszkańcami tutaj spod tej laguny. No i oczywiście pewnie turystami, bo jest to chyba najlepsze miejsce w okolicy do plażowania. O, i generalnie te domki z tyłu wyglądają tak. Zaraz chwycę jeszcze jakieś tam inne ujęcia. No ale naprawdę w dzień może troszkę inne tutaj wrażenie to miasto wywiera na mnie, natomiast wieczorem te 2-3 dni temu, jak byłem tutaj, no to po prostu ten widok mnie zrzucił z nóg.
To było na tyle z okolic Aveiro i z okolic Portugalii. Żegnam się z Wami z północy tego kraju i zasuwam teraz na południe. Trzeba wykorzystywać, póki jest pogoda, i uciekamy przed deszczem. Do zobaczenia. Przerwa na tankowanie. No już zostało ze 150 km do celu, więc już prawie ubrałem. Powiem Wam, że niepozorne te polo. Do miasta jest dobre, ale w trasy to jest kiszka, bo pali tak dużo. Ten silnik się morduje. Przy 140-150 na godzinę to ten silnik to jest mordownia. Muszę sprawdzić, jaki to jest silnik, ale chyba jakiś nieduży, bo strasznie jakoś się męczy. Ok, zapłacone, lecimy dalej. Słuchajcie, na pogodę w Portugalii też nie ma co patrzeć wcześniej w internecie, bo jest tak nieprzewidywalna. Miało padać dzisiaj, a 2 razy mieliśmy deszcz po drodze, 2 razy słońce. Teraz czym bliżej miała być coraz gorsza pogoda, a jest coraz lepsza. Ok, dojechałem, jestem już na miejscu. Docelowo jadę do Sagres, natomiast wylądowałem w Lagos, dlatego że tutaj było jeszcze jakieś restauracje są otwarte, a tam gdzie planuję się dostać, tylko jedna była restauracja otwarta. To też nie wiadomo do końca, czy była otwarta, bo było napisane, że nieznane są godziny otwarcia. Natomiast w Lagos znalazłem knajpę, o tutaj jest z tyłu, Empanadas się nazywa, z takimi hiszpańskimi pierożkami, więc tutaj będę próbował coś zjeść. No a potem mam tylko pół godziny w sumie stąd do Sagres. Tam nad samą plażą mam najęte lokum, więc dalej będziemy działać tam. Jestem na miejscu w Sagres. Pogoda nie za ciekawa, leje jak z cebra. Nie tego się spodziewałem. Mam nadzieję, że dzisiaj się wypada i jutro będzie... Oh my god, jak pada. Że jutro będzie i pojutrze możliwa taka pogoda, żeby wyjść, no bo takie tereny są, a żeby nie można było wejść, to będzie tragedia. O, coś tu mnie spuszcza. Lecimy.
Muszę szukać dalej, bo tam gdzie byłem to nie jest ta recepcja, nie te drzwi. Jeszcze taka chmura spadła. Ok, za trzecim razem się udało. Znalazłem odpowiednie miejsce. Niezłe jaja, bo tutaj miałem rezerwację w takiego apartamentu w Mareta. Natomiast tutaj Mareta, są 3 Mareta. Mareta Beach, Mareta Views and Mareta Break and Breakfast. So I have 3 choices and on the first choice I miss. O co ja gadam po angielsku, matko boska. Za pierwszym razem trafiłem źle, za drugim razem trafiłem źle, dopiero za trzecim razem udało mi się to znaleźć. Mamy załatwione pokoje i zasuwamy. Zaczynam kolejny dzień. O Jezu, nie mogę wyjść z tym sprzętem. Zaczynam kolejny dzień. Pierwszy dzień w Sagres za dnia. Pogoda jest bardzo, bardzo słaba. Lecę dzisiaj na Faro, do Faro. To jest około godziny drogi od Sagres. No i tam zobaczymy, może tam nie będzie tak deszczowo, bo kiedy 2 podejścia były dzisiaj na plażę, 2 razy mnie złapał deszcz, więc trzeba próbować gdzieś dalej pojechać. Zacznę od Faro, czyli zacznę od końca, będę Faro, Lagos i tutaj przylądek Świętego Wincentego. O, znowu zaczyna padać. Ja z tym całym sprzętem. No nic, szykuję się, pakuję się i lecimy dalej. Samochód zaparkowany, jest sporo miejsca, jestem na miejscu. Uciekając przed deszczem, wylądowałem tutaj w Faro. Jest to jedno z najważniejszych miast na południu Portugalii. Jest to stolica Algarve. No i tutaj idę ten pierwszy obiekt zobaczyć. Pierwszy obiekt i chyba najważniejszy tutaj w mieście to jest Katedra Sé, która... Poczekajcie, bo chyba samolot leci. A i w ogóle fajnie, bo tutaj obok katedry lądują w ogóle samoloty. Jeden wielki huk jest, ale może będzie widać, poczekajcie. O, i poleciał sobie. O, nawet ten irlandzki
irlandzki przewoźnik, który mnie tutaj przywiózł do Portugalii i poleciał. Co ja mówiłem? Aha, tutaj o tej katedrze Se. Prace nad tą katedrą rozpoczęły się w 1251 roku i została ona oddana we władanie zakonowi świętego Jakuba w zasłudze za walkę z Maurami, bo wcześniej tutaj był meczet na jej miejscu. I tyle. O, tutaj miałem ten kościółek klimatyczny. To jest właśnie katedra Se. O, tutaj można sobie wejść, pozwiedzać. Przechodząc obok katedry miałem tylko ograć ją od zewnątrz, ale wejdę, zobaczę, bo w środku wygląda całkiem fajnie. Bilet kosztuje 5 euro, więc to też nie majątek, a wygląda ciekawie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda od wewnątrz. Przez chwilę musiałem spojrzeć, czy jestem w dobrym kościele, bo kierunek mam katedra Se. Natomiast tutaj z tyłu, tak jak widzicie, jest jakaś kaplica z kości. Zastanawiałem się, czy nie wylądowałem w tym kościele. Wiecie, w tej kaplicy z kości, która jest też dosyć sławnym tutaj kościołem, zrobiony z ludzkich czaszek i kości zakonników, którzy byli pogrzebani nieopodal kościoła. Ale nie, jestem w dobrym punkcie, bo tutaj inaczej się nazywa katedra Se albo katedra Santa Maria. Różnie jest tutaj nazywana. No ale trochę mnie ten ołtarz z tych kości zmylił, więc musiałem sprawdzić, czy nie wciskam wam kitu. Katedra już odwiedzona, bardzo fajne miejsce, warto zapłacić te 5 euro. Jak nawet się nie interesujesz za bardzo historią kościoła, bo tam też jest muzeum, możesz oglądać stroje tych i szaty biskupów, figurki i tam inne rzeczy. Natomiast tam za dużo nie oglądałem, wszedłem do katedry. W katedrze fajnie, bardzo fajne zdobienia, bardzo dużo szczegółów. Warto choćby dla tej katedry wejść i zobaczyć, jak były zdobione ołtarze, witraże. Bardzo fajnie to wygląda. No już nie mówię o tej na zewnątrz, co była ta kaplica z ludzkich czaszek zrobiona, bo to też robi wrażenie. I warto przynajmniej zobaczyć, jak kiedyś budowano i jak kiedyś ludzie tutaj korzystali z kościoła. Bardzo fajne miejsce. Tu też, Faro, zauważyłem, że dużo harcerzy jakoś się uruchomiło w sobotę, jakichś takich skautów. Nie wiem, pełno dzieciaków jest w ubraniach takich, wiecie, typowych amerykańskich skautów. I jakieś tam w jednym części miasta mieli
jakieś zawody, takie przeskakiwanie, jakieś kij, nie kij. Tutaj też mają jakąś zbiórkę, gdzieś tam się organizują. Może, nie wiem, czy to jakaś taka szersza akcja, czy po prostu tak te dzieciaki tutaj spędzają czas wolny. No bo co tu dużo ukrywać, za dużo tutaj do roboty to nie ma. No ale tak turystycznie fajnie wpaść, wąskie uliczki, klimatyczne miejsca, wszystko takie stare, to podobne, kojarzy mi się tutaj z tym miastem Obidos, bardzo, bardzo podobnie tu jest. No na razie Obidos na pewno nie przebija, bo tam to jest petarda. No, przechodzimy teraz do następnego punktu. Postaram się bardziej bogato dobierać słowa, bo dostałem tutaj ostrzeżenie od mojej asystentki filmowej, że za dużo używam durnych słów typu petarda i innych, ale musicie mi wybaczyć, spałem dzisiaj tylko 4 godziny. Od 12 w nocy się tłukł tutaj, wpadł do pokoju sąsiad, dyskutował głośno, śmichy, chichy i tak do 1 w nocy się targali po tym pokoju. O 1 poszedłem spać, o 5 wstałem, więc zasób słów może być cienki dzisiaj. Kościółek Igreja de Carmo, Capella dos Osos. Ten niewielki kościółek, który znajduje się w Faro, chciałem odwiedzić, dlatego że najbardziej znany jest z kaplicy, która jest wyłożona cała z 1200 czaszek i kości mnichów, wykopanych chyba z pobliskiego tutaj cmentarza. Bądź co bądź dziwny pomysł na zdobienie ołtarza, czy robienie z niego jakiejś kaplicy. Nie wiem czemu to miało służyć, czy jakiejś tam pokorze wśród wiernych. Odwiedzając Faro chciałem tutaj właśnie do tej kaplicy wpaść, obejrzeć sobie ten ołtarz z tych czaszek, no bo jakby nie było, jest to jakaś tam atrakcja turystyczna. Natomiast zobaczcie, co mnie tutaj przywitała za karteczka. O, proszę bardzo. Nawet w kościele mogą mieć ferie. Mają ferie od 21 do 28 lutego. Napisane, że jest wakacje. Nie ma księdza, nie ma komu otworzyć. Kościół zamknięty na 4 spusty. I o, taka to ciężka ich tutaj praca dopadła, że musiał aż zamknąć kościół i wyjechać na ferie. Z drugiej strony jest to tak absurdalna historia, żeby przyjechać do kościoła i żeby wisiała kartka na drzwiach, że ksiądz pojechał na ferie i nie ma go od 21 do 28 lutego i nie masz żadnej innej opcji, żeby tutaj się dostać do środka, gdzie przyjeżdżasz do tego miasta specjalnie, żeby odwiedzić tą kaplicę. No i co? No i przyjeżdżasz i całą szklankę i jedziesz dalej zwiedzać kolejne obiekty. Odszedłem kawałek od kościoła, a tu znowu ci harcerze, czy tam skauci. A jeszcze tutaj widziałem, tutaj była polska rodzinka, która mówiła, z tego co słyszałem, że 3. raz już jest w tej kaplicy i 3. raz jest ta kaplica zamknięta, więc nie wiem, czy ona w ogóle jest otwarta. Jeżeli cokolwiek wiecie, to dajcie znać w komentarzach. No bo po co polecać miejsce, które jest wiecznie zamknięte.